jestem z tym szczęśliwcem, który za młodu jeszcze wyprowadzał krowy na pastwiska, doił je. Mieliśmy swoje kozy, koniki, uprawiało się zboża, ziemniaki, wychodziliśmy do sadów i zbieraliśmy owoce, które były przetwarzane w lokalnym tymbarku na soki. Po tym czasie, kiedy zacząłem funkcjonować w gastronomii, okazało się, że nabrałem nawyków właśnie, że nie powinno się nic marnować, bo coś, czego my nie zjemy, oddawało się zwierzętom gospodarczym albo wykorzystywało się na kompost. I zaczęło mi tego trochę brakować w gastronomii. Moja gastronomiczna przygoda rozpoczęła się w szkole gastronomicznej, gdzie miałem dużą zajawkę do gotowania. Wyjechałem za granicę na Maltę i tam poznałem prawdziwą gastronomię. I wylądowałem w Trójmieście w dwóch hotelach 5-gwiazdkowych. I w jednym z nich poznałem Pawła. Paweł był wtedy moim szefem i któregoś dnia postanowiliśmy, że hej, może zaczniemy się zajmować kuchnią molekularną. Będziemy robić eventy w całej Polsce. Później się okazało, że to nie tylko Polska, ale i cała Europa. Zwiedziliśmy kawał świata. Kuchnia molekularna zawsze kojarzyła mi się z czymś niezwykłym, z magią. Zawsze mnie fascynowała i okazało się, że Paweł miał już wcześniej z nią do czynienia. No i tak rozpoczęła się nasza przygoda. Takim największym wyzwaniem w prowadzeniu zrównoważonego rozwoju takiej restauracji zrównoważonej jest faktycznie to bycie troszeczkę pionierem. Bardzo mali producenci nie są w stanie dostarczyć dużej ilości produktu sukcesywnie do restauracji, a duzi producenci nie są już często zrównoważonym biznesem, nie są to lokalne produkty. Jeżeli chodzi o produkty, które są używane w eliksirze, czy to na kuchni, czy na barze, zawsze staraliśmy się, żeby były one jak najlepszej jakości. Można postawić znak równości, dobra jakość to też niedaleka odległość. Goście się nas pytali, jaka jest kuchnia. My zawsze mówiliśmy międzynarodowa albo europejska i od jakiegoś czasu mówimy po prostu polska, pomimo tego, że stosujemy różne techniki z różnych krajów, bo pojawi się u nas sos berneński do steka, jeżeli sobie o niego poprosisz. Ale oczywiście w standardzie będzie zrobione na polskim occie, na polskim maśle, z polskimi działami. Ponieważ mamy i kuchnię, i bar, i ten produkt jest w stanie wędrować z baru na kuchnię i z kuchni z powrotem na bar. I dając przykład, barmani z pomarańczy tworzyli zest, który był dekoracją do Old Fashion. Później ta pomarańcza lądowała na kuchni, gdzie kucharze wyciskali z niej sok i przygotowywali sos do łososia. I z powrotem te obierki już z pomarańczy albo lądowały do wywaru, na bazie którego barmani przygotowywali lemoniadę, albo wylądowały w naszym produkcie eliksir w butelce, który jest takim miksem koktajlowym. Jednym z przykładów dań, które są fajnym przykładem zrównoważonej gastronomii, jest nasze tiramisu. Przerobiliśmy je wykorzystując lokalny produkt, czyli zamiast amaretto mamy kaszubską ratafię, mamy kaszubskie truskawki, do tego mascarpone, które chłopaki na kuchni robią sami. W takim tatarze mamy same nasze składniki regionalne i jest on modyfikowany sezonowo z dodatkami. Teraz go podamy Ci z grzybami, które mamy dostępne w sezonie. Skończy się sezon, podamy Ci go z lodami musztardowymi albo chrzanowymi. Więc takim kolejnym daniem na przykład fajnie pokazuje też wykorzystywanie produktów są nasze smarce. Oczywiście na talerzu chcemy mieć perfekcyjny kawałeczek grzyba, więc powstają nam delikatne ścinki. One wykorzystywane są później na barze do tinktury grzybowej i aromatyzowania koktajlu, który jest parowany również w tych smarce. Natomiast to nie tylko dostawcy spożywki partycypują w zrównoważonym rozwoju. My współpracujemy też z dziewczynami z Lepiej Ceramika, które dostarczają nam dostawę. Jesteśmy typowymi gdańszczankami, także od małego jesteśmy przywiązane, że tak powiem, do tego miejsca i chcemy, żeby nasza ceramika też odzwierciedlała ten klimat. Można znaleźć u nas produkty z surowymi wykończeniami, tak jak właśnie cegła, albo fajne zielone kolory, które się przemieniają w brązowe barwy, tak jak w Parku Oliwskim. Wiadomo, Oliwa jest też niedaleko morza. Przychodzimy jedną dzielnicę dalej i już jesteśmy na plaży, także i piasek, i morze, te wszystkie kolory są właśnie w naszej ceramice.
Z początku odezwał się do mnie Paweł, właściciel. Spotkaliśmy się na jarmarku cysterskim, takim regionalnym wydarzeniu tutaj w Oliwie w Gdańsku. Wymieniliśmy nasze spostrzeżenia, zobaczył naszą ceramikę, zrobiłyśmy prototypy, pojechaliśmy do restauracji, no i spodobały się wszystkim nasze produkty i tak zaczęła się nasza współpraca. Szkliwo zostało wybrane przez klienta bardzo neutralne, w kolorze ecri. W ogóle idea wspaniała. Eliksir, który tworzy jakby taką grupę ludzi ze sobą współdziałających. To jest w ogóle bardzo duża, fajna sprawa. Po prostu współpracujmy ze sobą i wtedy wspomagamy całe miasto, cały region i to jest właśnie ta wartość. Zrównoważona gastronomia to będzie gastronomia, która patrzy szerzej niż na kuchnię. Patrzy na społeczeństwo, które je otacza i środowisko, które je otacza. Zrównoważony rozwój i zrównoważona gastronomia według mnie jest nieuniknionym trendem. Nie chodzi o to, żeby robić rewolucję, tylko ewolucję, która jest naturalna i która wchodzi nam w krew i stosujemy ją po prostu na co dzień. Jeżeli chodzi o zrównoważoną gastronomię, jest taki fajny cytat. Nie potrzebujemy jednej osoby, która robi sustainability idealnie na 100%. Potrzebujemy milion takich osób, które robią to po prostu odrobinkę.